Pierwsze co robimy, to wchodzimy na stronę ekowoodkd.pl/dla grafików i stamtąd pobieramy JPEGi z teksturami podłogi. Rozpakowujemy i przeciągamy na Slate Material Editor. Po wrzuceniu tekstur dodajemy z map Corona Multimapę. Zwiększamy ilość obiektów do 8 w tym przypadku i podłączamy nasze bitmapy. Następnie tworzymy materiał z koronowych Corona Physical Material. Podłączamy naszą mapę do Base Color. Dodajemy z map Corona Color Correction. Podłączamy do Base Pumpa. Tworzymy nową Corona Color Correction i podłączamy do Base Roughness. Teraz zdesaturujemy sobie te mapy. Saturation -1. Mapę, która prowadzi do Roughness, odwrócimy sobie. Teraz wchodzimy w edycję materiału i zmniejszamy IOR, żeby mniej się materiał błyszczał. Podnosimy też Brightness w Corona Color Correction na Base Roughness, żeby też mniej odbijał materiał. Następnie tworzymy prostokąt ze spline'ów, dodajemy Edit Poly i możemy nałożyć na to nasz modyfikator Floor Generator. Floor Generator można pobrać ze strony CG Source. Można się zalogować, żeby pobrać darmową wersję. Tutaj też pokazuję, gdzie wrzucić plik, który pobierzemy. No i mamy naszą podłogę. Tutaj już zapamiętane są opcje z tych, które już wprowadzałam. Wiadomo, parkiety są różne. Tutaj zmieniam szerokość na 6,5 cm. To jest taka dosyć standardowa. Maksymalną długość zwiększam do 60 cm. Mapka jest wyciągnięta na 1,6 cm. Bevel, czyli taki nasz chamfer, jest ustawiony jako 0,1. Nakładamy materiał na obiekt. Zobaczcie, że Floor Generator działa tak, że tekstura rozciąga nam się na płytce. Wychodzę z izolacji, no i będziemy sprawdzać, jak wygląda podłoga. Wchodzimy w opcję Korony Multimap. Dodaję różnicę w gammie. Nic nie widać. Musimy jeszcze kliknąć Mesh Element, żeby zaczęło łapać to jako osobne elementy. I teraz widzimy różnicę, więc możemy już zmniejszyć ten efekt i dodamy jeszcze delikatną różnicę w saturacji i będzie to subtelna różnica, ale na pewno doda trochę naturalności drewnu. Możemy teraz sprawdzić, jak wygląda nasz render i nasza podłoga po tych modyfikacjach.